Cześć wszystkim, tu Kamila. Witajcie z powrotem w Sunset Talks. Dzisiaj musimy wyjaśnić sobie parę spraw na temat medytacji, bo narosło w niej tyle mitów, że powoli zaczyna przypominać grecką mitologię, tylko z mniejszą ilością piorunów, a większą ilością drogich leginsów. Wiem, co możecie sobie myśleć. Kadzidełka, mantry, siedzenie w niewygodnych pozycjach, aż stracisz czucie w nogach. Ale jest pewien sekret, o którym zapomniał Wam powiedzieć gość w lnianych spodniach. Istnieją tysiące rodzajów medytacji, a prawie wszystkie wywodzą się z zaledwie dwóch starożytnych nurtów. Ten najpopularniejszy w mediach nie został stworzony z myślą o Tobie. Ten nurt był przeznaczony dla mnichów. Prawdziwych biohackerów starej szkoły, którzy wyrzekli się świata, zamienili Tinder na sandały i mieli nieskończoność czasu, by kontemplować własny pępek. Ich medytacja to powolne, wielogodzinne odkrywanie świadomości. Jest delikatna, subtelna i zakłada, że nie masz o 9 rano spotkania na Zoomie z szefem, który uważa, że synergia to cecha osobowości. Synergia to wtedy, kiedy dwie osoby jednocześnie drapią mnie za uszami. To proste. A ten drugi nurt? Ten właśnie został zaprojektowany dla ludzi prowadzących normalne życie. Dla ludzi takich jak my. Ludzi, których mózg ma otwartych 27 zakładek naraz, z których jedna to praca, druga to lista zakupów, dzieci, kredyty i układem nerwowym trzymającym się na kofeinie i czystej sile woli. Przez długi czas byłam przekonana, że to medytacja mnichów jest tą prawdziwą, tą platynową edycją oświecenia. Myślałam, że trzeba cierpieć, uciec od świata i poświęcić wszystko, by osiągnąć spokój. Myliłam się. W chwalebnym, chaotycznym bałaganie współczesnego życia medytacja dla zwykłych ludzi nie jest po prostu lepsza. Jest jedyną, która ma jakikolwiek sens. Dlaczego? Bo gdy masz 20 minut, nie potrzebujesz delikatnego szturchnięcia. Potrzebujesz kroplówki z czystą błogością prosto w żyłę. Potrzebujesz technologii, aby dawać światu więcej miłości, a nie uciekać od niego. Ale jaja. Żebyś wiedział, Jinx. Mnisi mogą sobie pozwolić na malowniczą, spokojną trasę do wnętrznego spokoju. Mają na to cały dzień. Fajnie. A moi widzowie mają 15 minut, zanim woda na makaron się zagotuje. Do rzeczy, kobieto. Właśnie o to chodzi. Nikt nie ma czasu na objazdy. Ty, moja przyjaciółko i mój przyjacielu, potrzebujesz ekspresowej windy do celu. Winda. Podoba mi się. Mniej wysiłku. A jakie są korzyści na górze? Oprócz ładnego widoku? Korzyścią jest medytacja, która szybko resetuje, napędza miłością, aktywuje radość i poprawia orgazmy. Co? A co to jest orgazm? To szczyt przyjemności, którego doświadczają dorośli ludzie. Czyli coś jak kiedy w końcu otwierasz puszkę z tuńczykiem po 3 minutach błagania? Tak, tylko trochę bardziej dramatycznie. Aha, czyli z krzykiem. Znam temat. No właśnie, ale żeby zrozumieć, jak to działa, musimy najpierw porozmawiać o tej jednej rzeczy, która doprowadza nas do szaleństwa i jednocześnie sprawia, że czujemy się bardziej żywi niż cokolwiek innego. O związkach. Społeczeństwo sprzedało nam głęboko wadliwą historię o związkach. Mówią, że trzeba znaleźć tą jedyną osobę, potem sprawić sobie psa i biały płotek, a potem co? Czekać na śmierć? To okropny scenariusz. Ja tam bym psa nie polecał. Wali od niego, jakby kąpał się w zapachu wstydu i mokrej trawy. Nie przesadzaj, Zenuś to fajny chłopak. Popracuj trochę nad waszym związkiem. Pft, orgazmu przy nim nie osiągnę. Jezu. Z obawy, że coś palniesz, to ja się tutaj normalnie przy tobie pocę. Z mojego doświadczenia wynika, że związki istnieją z dwóch ciekawszych powodów niż oczekiwania. By być naszą najwspanialszą salą lekcyjną i by być ujściem dla naszego spełnienia, a nie jego źródłem. Najpierw sala lekcyjna. Pomyśl o tym tak.
Czy zdarzyło ci się umawiać ciągle z tą samą osobą, tylko w innym ciele? Ten sam typ problemów, te same kłótnie, ten sam schemat. To nie pech. To wszechświat albo twoja podświadomość, która daje ci tę samą lekcję do odrobienia, dopóki wreszcie nie zdasz egzaminu. Każdy związek, nawet ten, który zakończył się spektakularną katastrofą pełną łez, był sukcesem. Każdy partner był profesorem na zaawansowanym kursie o tobie. Kiedyś myślałam, że moją misją jest naprawienie partnerów. Przyciągałam mężczyzn, którzy potrzebowali pomocy. Po trzecim takim projekcie renowacyjnym zrozumiałam, że lekcja nie dotyczy ich, tylko moich własnych granic. Musiałam nauczyć się, gdzie kończy się wsparcie, a zaczyna ratownictwo na siłę. Kiedy zdałam ten egzamin, projekty przestały się pojawiać. To nie porażka, to emocjonalne studia podyplomowe. Ludzie w kółko umawiają się z tym samym typem? Ja od 5 lat z uporem ignoruję tego samego psa. To się nazywa konsekwencja. Teraz drugi, ważniejszy powód. Musimy obalać najgroźniejszy mit Hollywood. Dopełniasz mnie. Nie, po prostu nie. Nikt cię nie dopełnia. To podejście z góry zakłada, że jesteś niekompletna, że masz w sobie jakąś 20% dziurę, którą ktoś inny ma magicznie załatać. To myślenie z perspektywy braku. Szukanie miłości ze strachu przed samotnością to jak robienie zakupów spożywczych, kiedy umierasz z głodu. Wrócisz do domu z pełną torbą śmieciowego jedzenia. Budujemy tą wielką, romantyczną historię o znalezieniu idealnego partnera, ale siły, które naprawdę napędzają pociąg do drugiej osoby, są dziwaczne. Co prowadzi nas do dzisiejszego wpisu w akta? Co? W 1995 roku szwajcarski biolog Klaus Wettkind w swoim słynnym badaniu poprosił kobiety o wąchanie koszulek, które mężczyźni nosili przez 2 dni. W przeważającej większości oceniały zapachy mężczyzn, których układ odpornościowy był genetycznie najbardziej odmienny od ich własnego jako najbardziej atrakcyjny. To podświadomy test zapachowy, pierwotny mechanizm, by zapewnić dzieciom silniejszy układ odpornościowy. Wąchanie koszulek, żeby znaleźć partnera? Urocze. Ja oceniam charakter po zapachu butów i rzadko się mylę. Więc podczas gdy szukasz kogoś z dobrą pracą, twój starożytny gadzi mózg próbuje wywęszyć jego kod genetyczny. Dlatego szukanie kogoś, kto cię dopełni, to przegrana gra. Najpierw musisz być całością. Wszyscy cierpimy na syndrom będę szczęśliwa, gdy. Będę szczęśliwa, gdy kogoś poznam. Będę szczęśliwa, gdy on wreszcie zacznie opuszczać deskę klozetową. A gdy to nie zadziała, będę szczęśliwa, gdy się tego palanta pozbędę. Ale nie w tym rzecz. Szczęście odkładane na później to szczęście utracone. Medytacja odwraca ten scenariusz. Jak? Wyobraź sobie słoik z wodą i błotem. Kiedy nim potrząśniesz, woda jest mętna i nic nie widać, prawda? Twój umysł na co dzień jest właśnie tak jak ten słoik z błotem, pełen chaotycznych myśli. Medytacja to proces odstawienia tego słoika. Nie próbujesz siłą usunąć błota, po prostu pozwalasz mu opaść. A kiedy opadnie, odkrywasz, że woda zawsze była krystalicznie czysta. Ta czystość to twoje 100% spełnienia, które jest w tobie od zawsze. Kiedy działasz z tego miejsca, dajesz z nadwyżki, a nie targujesz się ze swojego deficytu. I właśnie wtedy życie staje się naprawdę soczyste. No dobra, pogadamy o seksie, bo wiem, że wszyscy na co czekacie. Oto biologiczna prawda. Stres jest największym zabójcą dobrego seksu. Nasz układ nerwowy ma 2 główne tryby. Pierwszy to tryb walcz albo uciekaj. Sympatyczny układ nerwowy. To on aktywuje się, gdy goni cię policja albo gdy dostajesz maila od szefa z tematem pilne. Twój mózg zalewa organizm kortyzolem i adrenaliną.
Drugi tryb to odpoczywaj i traf. Parasympatyczny układ nerwowy. To stan, w którym czujesz się bezpiecznie. Możesz się zrelaksować, a twoje ciało może się zregenerować. Zgadnij, w którym trybie możliwa jest przyjemność, podniecenia i orgazm? Tylko i wyłącznie w trybie odpoczywaj i traf. Odpoczywaj i traf. Ludzie potrzebowali nauki, żeby to odkryć? Ja to nazywam wtorkiem. Stres dosłownie uniemożliwia przyjemność na poziomie biologicznym. To nie są hipisowskie czary-mary, to biologia 101. Obecność to najpotężniejszy afrodyzjak na świecie. Najczęstsza wymówka? Ach, jestem zmęczona lub boli mnie głowa. Medytacja to bezpośrednie antydotum, ponieważ jest treningiem przełączenia się z trybu walcz albo uciekaj na odpoczywaj i traf. Uczy twój układ nerwowy, jak wracać do stanu spokoju. Dlatego po medytacji masz więcej energii, a nie mniej. Rozpuszcza stres, sprawiając, że czujesz się bardziej żywa i tak, bardziej gotowa do działania. A jako bonus? Ponad 90% migren jest związanych z napięciem. Jeśli medytacja nie wyleczy bólu głowy, to zawsze masz plan B. Orgazmy uwalniają endorfiny, które mogą zatrzymać migrenę. Nie ma za co, panie i panowie. A teraz wielki finał. Mądrale naukowcy odkryli neurony lustrzane. Są one biologiczną podstawą empatii. Działają jak psychiczne bumerangi. Aktywują się nie tylko, gdy wykonujesz jakąś czynność, ale też, gdy obserwujesz, jak ktoś inny ją wykonuje. Moje neurony lustrzane działają tylko wtedy, gdy patrzę, jak napełnia się miska. Odczuwam jej pustkę na poziomie duchowym. To zjawisko nazywa się zarażeniem emocjonalnym. Kiedy twój partner jest zestresowany, ty dosłownie jak gąbka wsiąkasz jego stres. Ale działa to też w drugą stronę. I tu jest rewolucja. Regularna medytacja zwiększa aktywność neuronów lustrzanych. Stajesz się lepsza w wyczuwaniu partnera. Kiedy ty jesteś spokojna i obecna, twój uregulowany układ nerwowy poprzez neurony lustrzane pomaga uregulować układ nerwowy twojego partnera. On czuje się bezpieczniej, bardziej się otwiera. Ty wyczuwasz jego otwartość, co sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej połączona. To dosłowna spirala intymności, która wznosi was oboje w górę. Tworzy to ostateczną, pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego. Im bardziej jesteś obecna, tym więcej przyjemności możesz odczuwać. Im więcej odczuwasz, tym więcej możesz dać. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Więc to jest ten sekret. Nie chodzi o stanie się idealną, uduchowioną istotą, która lewituje nad ziemią. Chodzi o posiadanie lepszych narzędzi do nawigowania po pięknym chaosie, jakim jest współczesne życie i miłość. Chodzi o to, by nie uciekać od świata, ale by zanurzyć się w nim głębiej, z większą energią, większą miłością i znacznie większą przyjemnością. Dziękuję, że spędziliście ze mną dzisiaj czas. Jeśli to, co usłyszeliście, choć troszkę was zaskoczyło lub dało wam do myślenia, będzie mi niezmiernie miło, jeśli klikniecie łapkę w górę, zasubskrybujecie, by otrzymać więcej takich treści. I udostępnijcie ten film każdemu, komu waszym zdaniem przyda się ta wiedza. Każde kliknięcie pomaga temu kanałowi rosnąć. Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej zapadło wam w pamięci. Do następnego razu i bądźcie obecni. Tu Jinx. Kończę nadawanie. A teraz wybaczcie, ale mam bardzo ważne spotkanie z kotem z kurzu pod kanapą.